Kiwi znowu pijesz. Perlaż. Kiwi to pije, no. Słyszałem, że to sok z gumi jagód. Nie, cukrowa woda. Nie, zwykła woda, dobra. Mocna. Kiwi, o czym dzisiaj ogrywamy? Cóż tam przygotowałeś ciekawego? Sytuacja jest... Zatrudniłeś jakąś kobietę, słyszałem, do otworzenia paczki. Bo nie ma komu robić, wiesz, i ten. Sytuacja jest jak zwykle zajebiście prosta, bo mamy intercooler do i30N, można by było go zamontować do wozu. Aha. A wóz mamy? Inda progress, jak mawiają Czesi, czyli w drodze. Okej. I co? No i to już. Będzie zaraz wóz, zdejmiemy z niego zderzak, pomożecie rozpakować intercooler. RTK tutaj przyszedł elegancko, tak jak miało być, tak jak żeśmy chcieli. No to będziemy kontynuować trójkę, znaczy część trzecią. Dobra, to bierzemy za nożyczki i tniemy. Dobrze, tak zróbmy. Kiwi Racing Factory, budowa Volvo 740, kurde, właśnie wleciał. Wjechał na kanał. Tniemy, Marlenka. Trzeba dokonać unboxingu, to bardzo popularne na YouTubie. Myślę, że dzięki temu film będzie miał ze 100 000. Nie było Silikony. Dobra, są rurki. Pro. 2. No nie mam tyle siły. A ładny. No. No, ciągnę. Słabo. Słabo ciągnę. Nie znasz się na rzeczy. Kurde. Wykorzystujecie mnie. Spróbuj. Złap za rurę z jednej, za rurę z drugiej. Ja. Ciężki. Dałaś radę? Tak. Trzymam sobie nóżką. Ale ładny. No dobra, jak myślisz, co to jest? Kuler. Teraz co słyszałam. Co robi kuler? Łodzi. A co chłodzi? Silnik? Tak, w sumie to chłodzi silnik. Kiwi, Tak? Maranka powiedziała, że to chłodzi silnik. Czy ma rację? Powiem ci, że robi wrażenie. Ładne, co nie? No. To się Co tu jest napisane? AIDA? Sprawdzony przez Adam. AIDA, to gdzie? To może jakaś kobieta w ogóle. No właśnie tak sobie myślę. No powiem ci, że wygląda potężnie. To powiem ci, że coś... Jak to... Pachnie mocą. A coś tu jeszcze dali? O, jeszcze silikonki takie. Tak jest, są silikonki. A jest jakiś manual, instrukcja? Unboxing dokonany. A kto czyta instrukcję? Przestań. No weź, zawsze. Ty z tych? No nie zrobiliście... Nie, już myślałem, że... Czekaj. Poka. Ale patrz, oszczędności są, bo nie zszyli. Dobra, czekaj, poka. Ale druk jednostronny. Dobra, tu zdjąć osłonę spod silnika. Tu coś tam zrobić. Aha, powyjmować te takie klipsy. Zdjąć zderzak, odkręcić tam jakieś mocowanko. Tu odkręcić, tam odkręcić. Tu przykręcić, tam wykręcić. Temperature sensor bracket from the no dobra, no to tam wiadomo. To trzeba wywalić. A i tu silikonki, tu rureczka i leży. Dobra, świetnie, wszystko wiemy. Damy radę? Damy. Przyjechał bohater odcinka. Bierzemy się za rozbiórkę i zakładamy nowy kuler. I kolejny klocek Lego. W ogóle takie fajne wloty są. Powietrze na chłodzenie tarcz hamulcowych. Wojko Kiwi, co my tu będziemy teraz robić?
No słuchaj, no testujemy dalej. Mamy naszego męczennika, naszego ulubieńca. Jaki jest plan w ogóle na testy? Tutaj, powiem ci, co chcę zrobić. Co mam plan zrobić? Jako że ja lubię do pewnych rzeczy w sposób naukowy podchodzić, to zróbmy tak. Wlejmy benzyny, jak zwykle. Każdy samochód dostarczony redakcji do testów nie ma paliwa, więc wylejmy benzynę, teraz jakąś super premium z Oszą. Referencyjna benzyna. Referencyjna, ładne słowo. Ciekawe co to znaczy. I zdjąłem zderzak, chodź i pokażę z przodu. Zdjęliśmy z chłopakami moimi zderzak. Ale on łączą. Zderzak i ten. I to jest fabryczny intercooler. Tak wygląda fabryczny intercooler. Ja wiem, że teraz za chwilę ktoś by mówił, a moglibyście ze zderzakiem i bez zderzaka. Dużo roboty. Nie o to chodzi. To niech ktoś tak zrobi. Niech ktoś zrobi test konkurencyjny. My zrobimy tak, ponieważ trzeba to po prostu rozebrać, zmienić intercooler raz, złożyć ten samochód, ewentualnie jak będzie starszy czasu i atłasu, to się przejedziemy, jak nie, no to już trudno, nie? Nie, no przejedziemy się, no, oczywiście. Ale testy testami, tak? No i widzę, że tu jeszcze taka fajna gratka, przynajmniej mi się to podoba, że jest jakiś dolot chyba na hamulce, Nie, tak? fajne, chłodzenie hamulców to zawsze jest mile widziana rzecz. Jest dziurka. A już powiem ci, że lubię ten samochód tak oglądać nawet. On jest, nie ma przypadkowych rzeczy. Powiem ci, że jakby jeszcze ten z 10 lat do tego, to powiem ci, że już może by tak nawet, no już tak byłby prawie jak Evo 10. Aha. Co wiadomo jest najlepszym samochodem. Dobra, to lejemy benzynę i sprawdzamy jakie... Bo co, będziemy patrzeć na temperaturę na dolocie, tak? Mam taką diagnostykę. Prymitywną mówiłeś. Prymitywną dosyć niestety, bo diagnostykę mam, nie jest kwestia w prymitywizmie, ona jest bardzo dobra, tylko nie podoba mi się jakby odświeżanie ramek, czyli tego, no tej temperatury, tak? Że Pików jakiś może nie ja bym łapać. chciał, żeby mi tam na przykład brała 3 razy na sekundę, ona bierze tak wydaje mi się co 2-3 sekundy odświeża, a pomiar trwa Ułamek. 10 sekund, no więc mamy 3 pomiary, tak? I nie stwierdzimy, Może nie jak nam wyłapać narasta. najwyższej temperatury. Nawet nie będziemy wiedzieć, jak przyrasta ta temperatura. Ale moje doświadczenia z tymi intercoolerami upgrade'owanymi, czyli tymi z pudełka, to są takie, że rzeczywiście po prostu ta temperatura się utrzymuje na jakimś poziomie i nie można jej w żaden sposób wytrącić z równowagi. Rozumiem, że jeżeli chodzi o jakiś wykres mocy, no to tutaj nie ma siły, to wyjdzie, że to działa. A na razie tego nie wiem. Tego nie wiem, chcemy to sprawdzić. Zmierzymy, będziemy wiedzieć, a może nie wyjdzie. Dobra. Wiesz, bo... Po to ten test. No po to ten test. No ja jestem takiego zdania, że należy wszystko testować i wszystko sprawdzać, co się tylko da. Tak jest. Dobra, unboxing za nami, teraz trzeba zalać paliwka. Tak. No to Róbmy. do dzieła. No co, jedziemy. O kurwa, znowu dywanik. Dobra, słuchaj, no znowu nie wyjdą wyniki. Cholera. Jak to powiedziałeś, czysty dywanik gwarancją mocy. Prawidłowości pomiarów. Czy nawet w instrukcji od hamowni jest napisane. Upewnij się, czy dywanik jest wytrzepany. Dobra, idę to zrobię i zaraz wracam. Dobra. Gdzie moc? Będzie poprawność pomiarów. No nie no wiesz, no, trzeba zachować jakąś powtarzalność, powiedzą później. No inaczej wyszło, był dywanik ujebany. Jesteśmy znowu. Może tego kompa jeszcze do pomiarów temperatury, żeby nam wskazywał. Zaraz przyniosę, wiesz. Dobra. Pewnie go nagrzejesz. Dobra, to może być, pewnie. Ja idę po niego. A to już odpalę, niech się stabilizuje, jak to się Tak mówi jest. ładnie. Dobra. W ogóle mam nawet troszeczkę, przemyślałem właśnie jedną sprawę. Co wpierdzielasz? Nie mogę powiedzieć. Tajne. Czekaj, OBD gdzieś ma, o tutaj. Każdy ma gdzie indziej, ten ma tu. Słuchaj, pomyślałem sobie, bez względu na to, jak się to odświeża, No. to przecież jak jadąc na przykład, no zrobimy sobie teścik. Będziemy jechać 3000 obrotów na jednym i na drugim kulerze. A, Albo jest różnica, albo nie ma. Nawiew mamy ten sam. Wszystko mamy to samo. Samochód ten sam, benzyna ta sama, dzień ten sam, wszystko to samo, więc musi się udać. O kurczę, to daj mi Nęci, robi robotę. Daj mi tutaj zanim... A to jest ten, szarlotka? Zanim Marlena zobaczy. Z rabarbarem chyba. No to idealnie. Bo jak Marlena zobaczy, to powie, że szlaban. Także co? Witamy po przerwie. Mamy naszego ulubionego męczennika. Będziemy go dręczyć dzisiaj. Naszego Włocha. Jak to było? Bo ty mi to mówiłeś. Długo Wiesz, trzeba. te co chłopaki przyjeżdżają, No.
co byli tutaj, dżentelmeni, 2 razy. A no tak, bo to trzeba powiedzieć, że się też ogłosiliśmy na grupie i30, napisaliśmy kilka postów i przyjechał jakiś... no bo a to tak bardzo, to okazuje się, że bardzo przemili ludzie. A co było jakby motywem zwabienia ich tutaj? No chciałem, żeby zobaczyć, czy to moja hamownia jest taka zawzięta na i30 i ona po prostu nie lubi tego, czy i jakie po prostu mamy inne no bo mi się wydaje, że im więcej mamy potestowane, tym lepiej dla nas. I się okazało, że 1 i30, taki świeżusieńki z salonu samochód przyjechał, miał moc w punkt, 275,5 konia, czy tam 0,2 konia, no naprawdę w punkt. Jakiś inny nieszczęśnik miał 266, no nie wiadomo, czy może się dotrze, czy to tam jakaś inna przyczyna jest, zewnętrzna. No ten nasz jest wybitny, jakiś specjalista, co ma nie wiadomo za dużo. I co jeszcze? Czyli jest duża rozrzutność. No tak naprawdę mam 3 sztuki. Aha. Więc tak naprawdę, tak żeby mieć jakiekolwiek dane statystyczne, to trzeba by było mieć tych samochodów, myślę, no z 10, nie? No dobra, to zapytam... Ale jak mówi statystyka, nie wiesz w dane statystyczne, których sam nie sfałszowałeś. To zapytam cię od razu, gdyby ktoś do ciebie chciał przejść na pomiar, na przykład i30, to ile taki pomiar kosztuje? Wiesz co, no tak naprawdę w związku z tym, że ja prowadzę pracę naukowe, no to ja tutaj jakby w gratisie schamuję te parę sztuk. No czyli zapraszamy i30. Znaczy tak, no ktoś podjedzie na szybko, myki schamowane i to będzie bardzo dobrze. Na szybkęsę. Dżentelmeni mieli strasznie dużo przycisków tutaj. A. Odgrzewanie kierownicy, same niepotrzebne rzeczy. Zapnij pasa, bo nam będzie to tu wkurwiać. Dobra, już zapinam. Czyli co, chłoszczemy naszego To jest. dzielnego wojownika. Na razie robimy tylko jakiś pomiar, tak? Czy od razu patrzymy na temperaturę? Wiesz co? Komórki. Nie grzejmy tego wszystkiego. Rzeczywiście dobrze mi przypominasz, bo ja trochę się zaoferowałem tym wszystkim. Tak, zróbmy... Musisz się połączyć. Tak. Włączmy diagnostykę. Wyświetlmy sobie temperaturę w kulerze, no ponieważ ją badamy, no to trudno jej nie badać. To masz rację, bo ja to jakoś tak... Naglądałem się tych filmów z profesjonalistami i oni tak chaotycznie do tych rzeczy podchodzą. Tu kurwa jebał pies, silnik wyleciał. Raz. Na moment przyjdę do was. Widzę, że jestem tutaj z telewizji. No. Ten samochód ma bardzo rozbudowaną diagnostykę. Można, nie wiem, zaraz ci pokażę. Tutaj się wyświetlić chyba można zaraz, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale można wyświetlić 300 parametrów. 238 parametrów można wyświetlić z tego samochodu. Jezus Maria. Chwilkę to potrwa. My szukamy temperatury. Mamy zewnętrzną, mamy jakąś... Czekaj, zobaczymy, którą sobie odrzucimy. No to jest alfabetycznie C, intake, gdzieś tam mamy C, D. Intake, air temperature. To jest chyba ten parametr, którego byśmy sobie życzyli. czyli teraz jest 40,5 stopnia. A, patrz, jeszcze on takie coś loguje od startu jaka była. No i zewnętrzną mamy 27,7, tak? A to może Ja sobie to wezmę, a ty tam czyń powinności, co? No dobra, no to co? Ty robisz pomiar, a ja patrzę na temperaturę. robię pomiar na tym samym obciążeniu, tak samo chodzi wiatrak, wszystko robimy tak samo, jak żeśmy robili zawsze. Dobra. Zjeżdżam na dół. Jakie zrobiłeś obciążenie? 3000. Takie benzyny tak hamuje. Było powyżej 50. Dobra, to jest pierwszy test. No już też na to on się sprawdzał będzie długo, bo teraz wiesz, teraz nie ma przepływu, bo jest gaz zamknięty. Nie ma przepływu, to nie ma co chłodzić, więc tutaj po prostu powietrze stoi w kulerze. Referencyjny pomiar, do niego się będziemy bazować interkulerem modyfikowanym. Robisz drugi pomiar? Wyjdzie gorzej, bo jest strasznie ciepło na dworze. To dobrze, że wyjdzie gorzej. Zrób drugi. Tego chcemy? No dobrze, no. No tak, masz rację, tak jak pan doktor. Wyniki proszę powtórzyć. Przyjdź za pół roku.
Bo Na wiesz, razie lewoskrętna witamina C. wiesz, nie sztuka jest depnąć raz. Jedziesz dobrze, spod świateł, potem znowu spod świateł. Dobrze, tak jak Zalecam. pan każe, ja robię. Jak to było z tym królem, że płaci i się bawi? Król się bawi, płaci złoto. Tak, Hyundai. i Italiano. Opiszmy go ładnie. POM 1. Intercooler. Nie, Ori. Ori, no tak. Ori. Stock intercooler. Ori. To. C. I C. Pokażę od razu widzom. Mamy. Tak. Zatrzymał się. 523 N i 292 konie. Okej, poprosimy wujku Kiwi oczywiście o ten wykresik później. Dobra. Proszę. Temperatura zatrzymała się na 44,1/4. Ale teraz, tak? Tak. No tak, ale patrzę, teraz ruszę, to spadnie. No. Bo zacznie iść powietrze. No spada. Tak powinno być. Czy jest przepływ? Wychłodziło się trochę? Tak, 35. No to poniżej nie schodzi. Nawet coś strzeliło z wydechu. Bo tu powinno być takie strzały. To co, kolejny pomiar? Tak, no to zejdźmy znowu i też tam przetestujmy jeszcze raz. No i znowu jest to samo co było, że 37,5 mniej więcej. Włączę nasz ten tutaj. To przy okazji zrobimy reklamę o show, no tak dobrze wychodzi. było. A na pewno więcej, ponieważ moje odświeżanie jest takie sobie. Aha. To jest taki upadek termiczny. Aha. Dogoniła go temperatura, zadziałał limiter, ale powiedzmy sobie tam. No tak, czyli z powodu tej temperatury komputer coś obciął i wyszło mniej mocy. Tak, ale są troszkę lepiej Newtona, wiesz, to są takie No ale jeżeli chodzi o maksymalne wskazania, no to myślisz, że to limiter zadziałał, tak? z pewnością. Aha. Miejsce być może wstawmy z pewnością. Bo 55 było na pewno na moment. No to co, wujku Kiwi, na co teraz kolej? No mi się zdaje, że zamontujmy, wiedźmy na podnośnik, zamontujmy ten AirTaga. Tak jest. Ściągamy dziada. Powiem ci, że taki no... Hej, malutki. Nie, w ogóle... Powinniśmy mieć taką wagę do ważenia. O, mam wagę do ważenia ryb, chodź robimy testa. Jak testować, to testować. Chodzisz na ryby? Nie, ale wagę mam. Także jakby ktoś mi powiedział, ty, a może byś jakbyś miał wagę, to byś nawet poszedł na rybę. Ja wtedy pojem? Proszę. Zobaczymy, ile waży taki intercooler. Ale on jest lekki, już to widzę. Ale... Bo jest mały. No dobrze, ile waży intercooler? 3,30... No, 3,5 kg, no tam już dobra. Niecałe 3,5. No, 3,5 kg. Waga prawdę mówi, bo mamy taką drugą lokalizowaną przez tłum. A to jest dobre, a zobaczymy ten, tylko włożymy to przy drugim. No to chodź, zobacz. Aha, idzie już. O kurde, ale byczy. Tego jedną ręką możesz nie utrzymać. No takie jest porównanie zewnętrzne. Chyba cyknę ładną fotę, żeby było porównanie. Nie, jeszcze nie ważyliśmy. Ale to jest... Nie, to lekkie jest. 3,440. To tyle samo. 40. Czyli waga na ryby jest. Dobra, a ten? A drugi? Oj, tu czuję, że będzie... 6, 7? Więcej. Więcej, z 10. 11, prawie 12 kg. No to ciężki jest. No ale to warto powiedzieć, że może rzeczywiście jest ciężki, ale to wszystko co waży, to jest pojemność cieplna, która jest niestety dobra i zła. Bo jak coś jest Długo się ciężkie, nagrzewa. Długo się nagrzewa, ale też długo ciepło oddaje. Tak jak z dieslem. A nie znam tego porównania. Diesel też długo się nagrzewa. Te kolaniska, one najpierw czy później? Tak? No, No to co, jesteśmy na hamowni z powrotem.
Jesteśmy na tak, pacjent wygląda tak, troszeczkę uzbrojony w ten lepsiejszy kuler. Dzień jest ten sam. No ile? Godzinę później. Paliwo też to samo. Wszystko to samo. Jedziemy sprawdzać, czy jedziemy. Wsiadamy sprawdzać. Siadamy, testujemy. Dobra. Dobra. Mocniejszy bierzemy do pomiarów, czy słabszy? Troszkę do mniejszy. Słabsze, ale nie, słabszy wiesz czemu? No bo sam powiedziałeś, że limiter go zdławił, tak? No tak się wydawał się być przytłoczony tym faktem. 55 stopni. No dobra, no to co mamy? No to mamy taki... Zanim ten też daj mi telefon? Tak, ale wiesz co, puszczam go, niech to już sobie się stabilizuje. Robimy taki test, jak to wszyscy mówią, a przeczytaj sobie na angielskiej stronie. No to będzie można przeczytać na polskiej stronie. Bo wiadomo, że wszyscy tam jakoś super testują, ktoś tam coś przeczytał, podlinkował, a my będziemy mieć swoje testy. Niezależne testy. Tak, bo my nie wierzymy im, nie? No to oni zawsze kłamią. Kłamią. I to Nigdy nie słyszałem, że my Amerykańcy coś a to nie, no taki siampik tam skamował, a tam ktoś coś zrobił, a wiesz. To tak jak są te testy tych motocykli, nie? Czytałeś kiedyś Autoświat albo jakieś takie inne gówno? Dawno temu. Nie, no i tak. No i tam jest test motocykli. Jest Yamaha, jakaś Aprilia Tuono, jakiś tam Ducati, BMW R1200. No i wiesz, no i jadą sobie tam 4 chłopy przez góry, no i tam wstali rano i było tak słonecznie, a później padał deszcz, a w końcu zjedli coś dobrego i wygrało BMW. Rozumiem, o co chodzi. No to takie to są właśnie te testy. A chodź jeszcze zrobimy presurę. Może być presura jeszcze? Może być. Koledze? Presura. 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 P. Presura, o Jezu, aż ciary mi obeszły. Nie, jeszcze nie hamuje. Schodzimy nisko. Spadła. 36 stopni? Wow. Ty, to jest 20 stopni różnicy prawie. No, widać przyrosty. Ale jak zawsze, Trzeba zrobić drugi pomiar. tak jest. Że się podzielę tutaj pewną ciekawą ciekawostką. Tak. Zobacz, że pojemność interkulera jest większa, czyli tak jakby całego Układu dolotowego, no. To zaowocowało tym, że nam obcięło to co żeśmy nie chcieli, tą Aha. górkę momentu obrotowego. Aha. To Po co prostu- turbo więcej pompuje, to kompensuje pojemność interkulera. Czyli To- też korzyść tak ładnie. trochę. Wydaje mi się, że tak, bo po co to? A to po prostu widzisz, że tak ładnie sobie... No ale trzeba też przyznać, że chyba tutaj jest duży zapas turbo, że ty tam pierwszym razem było... A patrzyłeś na doładowanie, bo ja akurat Nie, miałem ale, możliwości. ale nam się nagrało, więc możemy popatrzeć. Dobra, to tego na razie nie bierzemy pod uwagę. Czyli robimy drugi pomiar. Robię pomiar numer 2. To jednak ten dół wyjechał, co by było nawet korzystne. No i góra doszła. Nie będzie rwał słuchaj, asfaltu. To jest jedno, co jest istotne i jeszcze powiem co. Śmiesznie, bo cieszymy się z tego, że nam ubyło 35 newtonów. No ale to No ale górka tak, była. wartość zobacz, to jest 500, no niecałe, no to jest przepaść, nie? Aha. No ale to był taki sztuczny pik. No sztuczny pik, jeszcze zobaczymy jak tam w ogóle adaptację tego samochodu, jak on się zachowuje. Coś, co zawsze krytykujesz, jak Kuba zrobi. Nie lubię żadnych pików. Jak silnik elektryczny. Wchodzi na moment i trzyma go do końca świata. Linia prosta. Fajnie, dodajesz gazu, spada temperatura, nie? Pomiar, czas, start.
Niecałe 37 stopni. 20 mniej co najmniej. No, takie 19. W sumie może i nawet 20, bo gdyby nie limiter, to pewnie temperatura poszłaby jeszcze bardziej do góry. Czyli teraz można pójść z softem krok dalej. Tak. Czyli można przyjąć, że to jest taki pełny stage One. 1, taki cooler, czyli to jest to co powinno być, plus te nowe, troszkę inne adaptacje tutaj, no ale przynajmniej nie puchnie samochód, raz do razu jest to samo, nie? A Aha. zawsze już były ubytki. Też się nie oszukujmy, że taki intercooler zrobi tutaj nie wiadomo jaką przepaść, nie? No nie, ale nie będą limitery działały, tak? No nie, I to o co chodzi w intercoolerze. dokładnie tak. A jak sobie porównamy te dwa pomiary po... Raz po raz? Tak, dwa ostatnie. Czy jest teraz powtarzalność? Jest. Aha, górka jest idealnie taka sama. Tu jakiś dołek na moment. Ale wiesz, to są adaptacje, bo widzisz, że go wyłączyłem, włączyłem i go skamowałem, więc generalnie różnica Czyli jest. auto trochę lepiej wstało, potem na moment jakiś dołek, Nie, ale to góra jest identyczna. jakby Od 4200 jest tak samo. ktokolwiek by to zobaczył, to by powiedział, że to jest bardzo dobry pomiar obciążeniowy takiego czegoś. Aha. Tu nie ma właściwie nikomu nic do zarzucenia. Jakiś komentarz do sytuacji? Nie, no generalnie mogłoby się komuś wydawać, że to nic nie dało, ale generalnie to jest stabilność termiczna, która tutaj z tego. No i wydaje się, że warte zakupu. No, mamy stok. No nie jest jakaś przepaść, nie wygenerował to nie wiadomo czego. No ale nie, no to nie wygeneruje, dopóki softu nie zmienisz, prawda? Soft musi być bardziej wymagający. Tak, no można może jeszcze w tym momencie, nie mając tego limitera, nie zbliżając się nawet do tego limitera 50 stopni, który odcina, No. można sobie jeszcze próbować górę tutaj dołożyć, no. Więc generalnie pomiar pokazał, że co było do okazania? Do okazania było to, że wymiana coolera jest niezwykle potrzebna w tym samochodzie. A dzisiaj mamy ciepły dzień. Ciepło i duszno jest. Tak. I ciśnienie atmosferyczne też, zobacz, spada. Że zaczęliśmy było 98,5 kPa, już jest 98,4. Aha. Więc jest naprawdę upalnie. Więc temu samochodowi właśnie, który miałby sobie tam jeździć po mieście w ciepłe dni, no to będzie mu zdecydowanie lepiej. Jest niecałe 26 stopni. Tak, dokładnie. Okej, zrobimy jeszcze trzeci pomiar, bo włączyliśmy teraz dopiero tryb N. Jak my zapomnieliśmy? A. Nie ma to wpływu. Wujku Kiwi, opowiedz nam, jakie są zalety tego intercoolera. Wnioski po dzisiejszym odcinku. Generalnie zgodnie z oczekiwaniami. Obniżenie temperatury powietrza powoduje jakby otwarcie kolejnych drzwi do dalszego wzrostu mocy. A dlaczego wychodzi podobna moc? Teraz, jak No mierzyliśmy? ponieważ wymogi programu, znaczy wymogi softu, który jest w samochodzie, no to jest 1,5 bara do ładowania. Aha. A 1,5 bara do ładowania z tej sprężarki daje taką moc. Okej, czyli Ale temperatura spada znacząco. No tam Aha. widziałeś, zamiast rosnąć to spada przy dodawaniu gazu. To w ogóle rewelacja. No właśnie szok. Zaczynamy, jest tam powiedzmy z koło 40 stopni, Tak, i zaczyna zbutować, tak, spada na tak, 36. Tak. No i to jest, Zupełnie odwrotna sytuacja, jak było na fabrycznym coolerze. no tak bym się właśnie spodziewał. No, Czyli, a co dzięki temu zyskujemy, że mamy niższą temperaturę to w dolocie? ilość tlenu Aha. w powietrzu. No, Przelatującym. Czyli oddalamy paliwo ma się- się w czym spalać. i oddalamy się od limiterów. Nawet żeśmy się nie zbliżyli do niego, w połowie gdzieś żeśmy byli, także no to są kolejne drzwi. No i być może dla właścicieli takich samochodów to jest jakaś tam odpowiedź, a trzeba czy nie trzeba. Dobra, a No i teraz nasza pytanie. odpowiedź dla tego pana, co się ze mną tak kłócił, że intercooler należy zmniejszać, a nie zwiększać, no to chyba taki test pokazał, że jednak należy go No ten zwiększać. jest 3 razy cięższy, 2 razy większy i Pojemność cieplna większa też jest tego. no, czy dzięki temu, że Ciężko mamy go zagrzać. dzięki temu, że mamy z 20 stopni mniej, to możesz iść dalej w sofcie, gdybyś miał. Tak, tylko też należy pamiętać, że turbosprężarka to nie jest też studnia bez dna. Aha. Nie można z niej czerpać w nieskończoność. Ona dojdzie do swojego limitu
A tu doszliśmy już do limitu tej turbosprężarki? Nie, no mi się zdaje, że jeszcze tam ze 100 milibarów można byłoby jej dołożyć do ładowania. I to podejrzewam, że przeszedł wtedy przez 300 koni, ale mówię, no nie wszystko naraz, no. Proza życia trochę też nas złapała, no trzeba robić coś innego za pieniądze, nie możemy całe życie testować Hyundai'a jednego. Tak jest. No, tak, Może się znajdzie ktoś chętny, przyjedzie. jakby był ktoś chętny, no to już wszystko wiemy, tak? Wiemy jaki intercooler, że ładnie pasuje, tak, przetestowany taki, że to ładnie pasuje, wiemy jak zrobić soft, no wszystko raczej będzie łatwo. Dobra, no to dziękujemy za kolejny fajny odcinek. Mam nadzieję, że się widzowie dowiedzieli czegoś nowego. Taka szybka dogrywka, na koniec włączyliśmy tryb N. Tak, bo skamowaliśmy, bo żeśmy się zafascynowali temperaturami, za dużo mieliśmy tutaj bodźców zewnętrznych i się okazało, że moc w trybie N, który jakby podgłaśnia wydech, coś tam pewnie może jeszcze robi, ale na moc maksymalną tego pojazdu nie mają w ogóle żadnego Czyli znaczenia. po prostu pełen boot na zwykłym trybie Tak, i na trybie N to jest to samo. prawdopodobnie jest to tylko inna mapa reakcji na gaz. Powiedzmy, że jest bardziej agresywna i to się pewnie wydaje, Strzał z że wydechu. no i te wydechy, no to wiadomo. I Teraz taka podbijanie moda. obrotów. No to wszystkie te dodatki. I inne zawieszenie, twardsze. Trzeba mieć samemu sobie zrobić międzygaz, a nie z automatu. Tak, to prawda. No. Już był taki jeden, co tutaj specjalnie zagrywał sobie podbijanie obrotów. No i... Dobra. Przyjechał zawodnik na pomiar. O, jest głośno. Nie, pany, chuj. Ma za taki końców, taki odsuwający się głośniejszy go, kurwa. Dobra i gruba się robi. Podoba ci się Hyundai? No, taki kombiaczek fajny, kurwa. Hatchback. Wpij zdej gaś teraz. Wujku Kiwi, co za pomysł jeszcze mamy? Jakiś przyjaciel taki z grupy 30N Polska. Czytał nasze posty. Czytałem sobie poczty, podjechał, no to sobie hamujemy taki wozik. Aha. Korzystając z uprzejmości. Do celów naukowych. Tak, Badawczych. Tak, jak wiadomo, do Hyundai ręce należy mieć czyste. I wycieraczka musi być czysta. Tak, i trzeba podchodzić jak chirurg do operacji. Już, start stop się wpierdoliło. Ono już cały czas tak samo chodzi, nie? Już na tym wydechu już nie ma, że głośniej niżej. Wiesz szczerze, to ja nie wiem, z czego wynika ta głośność. No, bo Czy to jest jakiś jakaś przepustnica? Nie, właśnie nie wiem. Trzeba zapytać może pana. To co Kiwi? Elektryczne amortyzatory ma ten wóz? Tak. Elektryczne. Jak jedziesz po nierównościach, produkujesz prąd. Słyszałeś o takim ekologicznym rozwiązaniu? Siadaj. To Greta. Wiatraczek. Patrz, ten ma więcej guzików. A, rzeczywiście. O Jezu. O kurde. To chyba nie jest dobre. Jakaś dyskoteka się tu dzieje. O, pas trzeba zapiąć. I przytrzymać bardzo długo, no. Pewnego sportu, tak? Nie, bardzo długo musisz przytrzymać. Możesz nawet jadąc. Trzeba było wczoraj zacząć. Tak. Tak długo, że Jest. trzeba było wczoraj zacząć. O, jest głośno. Czyli pomiar N-Performance. Seria wydech tylko jest zrobiony. Tak? Tak. Już też ma 450 Newton. Być może ma coś więcej, no skąd to wiedzieć. No to jest kupione jako używane, tak powiedział właściciel. Z Niemiec. No, możemy pierwsze słowo do dziennika.
283. I też koło 400, no niecałe No, 450. to jest 10 ponad serię, tak? No, jest już 8 ponad serię. No serię 8. Tak. 8 ponad serię, no to tam wiesz. Granica błędu też. To uwielbiam te LEDowe lampki. To jest to, co powinno być w samochodzie. Chciałem cię doświetlić, ale nie widzę cię niestety. To powiem ci, że jak nie lubię gadżetów w samochodach, to LEDowe światełeczko takie, wiesz, taka chińska tortura, to jest podstawa. Powiem ci, że jeśli kiedykolwiek będę miał jakiś samochód, pierwsze co zrobię, to kupię takie LEDowe lampki i one tak będą, wiesz, tak, to Chińczycy tak torturowali ludzi, wiesz, że się światło zapalało i gasło, nie? Zapala i gaśnie, cię zamkną tam na 10 godzin, to oszalejesz. I to jest to. Okej. Oni to robią, oni chcą nas torturować. A możemy to porównać od razu? Do jakichś... Tak, ale do kupcia Chryslera 300C. Chemii, wagon, kurwa, co tu się wyprawia? W ogóle nikt nie wie. Podróżmy w tło jakiegoś naszego? Tak. A którego? Seryjnego? A może... No dobra, dajesz naszą serię Którą? przed softem. No to ta? No chyba to. To lepiej nasz staje, widzisz? Kurde, nasz to jest jakiś wybitny zawodnik. Widzisz? Aha. Patrz, aparat idealnie pomiary zaczynają się w tym samym miejscu, w tym samym kończą i zobacz, o ile wcześniej staje turbo. Ten nazwa, poczekaj, a wrzućmy jakiegoś takiego mojego po softie. Ten ostatni chyba, nie? No. Ten czy ten? No widzisz, dużo... Też wstaje i jest duże, no. No. A taką serię wrzućmy? A bierzesz jeszcze jakiegoś... Poczekaj, tak, tego NSZ wczoraj, to ten to tak wyszedł w punkt. O ten tak w punkt wyszedł. Widzisz, wydech, po wydechu gorzej wstaje. O, taka ciekawostka. No ale później No co? jest... Później wytłuszcza trochę do Czyli góry. od A ja 2600. nie... Kiwi, odkryłeś, rozszyfrowałeś blachę. Nie trzeba hamować, bo to jest napisane M-Performance 275. A HO? Hyundai co? No dobra Kiwi, jakieś podsumowanie dzisiejszego odcinka. Cooler? Cooler Co warto... powiesz o coolerze? Jak są modyfikacje przewidziane, no to cooler będzie niezbędny. Ale do tych niskich mocy wydaje się, że nie jest to jakaś taka wybitna konieczność. Ten seryjny dowód coś tam sobie radzi z tym wszystkim. Nie jest wcale tak źle. No i przyjechał do nas Hyundai 30N Performance na pomiar ze zrobionym wydechem. Jaki wynik? No, to 283 konie, no to 7 koni ponad serię. Aha. No to tak dużo i niedużo, tak? Wszyscy 400... po wydechu sobie obiecują plus 20 koni, tak? Czy 30, czy 50, czy tyle. I 445 N. No to tak. Przyzwoicie. No, chyba najładniejszy kolor. No ładny, podoba mi się. Z tymi czarnymi elementami fajnie konweniuje. No, starczy nam tych testów. To jest. Dziękujemy. Mamy tutaj drobną sprzeczkę z Kiwim. Kiwi, o co chodzi? Dlaczego jeszcze dziś jedziemy? No kurwa, o pieniądze chodzi. Założyliśmy nie, się. Czekaj. Założyliśmy się. Czekaj, zapomniałem. Nie o pieniądze. Ten. Ile auto waży? Nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o kasę. Kurwa, znowu nie to. Nie, o co chodziło znowu? No ty twierdzisz, że to jest otyły włos, a ja mówię, że wcale nie aż tak. On jest otyły jak kiwi. Ty mówisz, że 1600, tak? Otyły. Nie, no mi się wydaje, że coś między 1600 a 1800. To jest mniej więcej tyle co piątka w kombi BMK. Nie, ja mówię 1450, mnie jak półtora. Jedziemy na wagę, ale wysiadamy z auta, mierzymy samo auto. No z kiwim to wiadomo. No z Kiwim i z Jagodą, co gorsza. O, jeszcze dwa będą ważyć. Ja zaraz zapytam, czy można. Da się tym zawrócić, czy nie? Ja pierdolę. Kiwi wariat. Ja byłem pewny, że rozwalimy auto. Może nie. A, bo tutaj jest prawilny ręczny, a nie jakieś tam pedalskie. Teraz milion razy zawrócił na łapie. Też by wyszło. Lancer, jak mój, identyko. Patrz, Evo, a nie, to nie Evo. Evo na kołpaku, to chyba nie. Wracając do tematu pomiaru wagi, to Kiwi pojedziesz sam, bo była kolejka, tak? No tak, miał chłopaki jakoś zajęci, jakieś nerwy, to wiesz, po co nam te nerwy? I nagrasz selfie znowu. Tak, jadę i tam coś opowiem. I zobaczymy, a to będziemy mieć taki przekaz, będziemy wszystko wiedzieć o tym wozie już. Dobra. Powoli. No to czekam na nagranie.
Wracam spać do domu, no miałeś rację, ten samochód, nie udało mi się go zważyć, waga realna nie została uzyskana, no ale sprawdziłem sobie w autocentrum, to jest jakieś 1450 kg waży takiej 30N, więc nie jest jakimś przesadnie ciężkim samochodem. No jeszcze rację, nie jest to 1600, pewnie zależy jeszcze waga od jakoś tam od wyposażenia i od jakichś tam dodatków, no ale tym razem ty miałeś rację, wygrałeś z Kiwim, to zaszczyt. Dobra, Jagoda, sytuacja jest taka, w związku z tym, że dusimy ich do końca, naciskamy, no to zważyłem dzisiaj ten wóz, no jeszcze bardziej miałeś rację, jeszcze 10 kg racji miałeś więcej. Także samochód waży 1440 z jedną kreską paliwa, no. Trzeba to było zrobić, tam zdjątka ci podesłałem z pomiaru i no waga tam pewnie waży plus minus 10 kg przy takim tonażu, no ale tak to wygląda. Dzięki, na razie.